Znasz to uczucie? Otwierasz internetowy sklep akwarystyczny, szukasz słynnego pokarmu dla krewetek o pięknej zimowej nazwie śniegowe płatki, patrzysz na cenę, 10 gramów za 18 zł, 30 gramów za ponad 30 zł. Myślisz sobie, ale super, kosmiczna technologia, płatki śniegu, biofilm, energia. A prawda jest taka, że kupując to w akwarystycznym, fundujesz swoim krewetkom bardzo drogi koński obiad. Cześć! Zima wprawdzie już dawno za nami, zaraz mamy majówkę, słoneczko świeci, ale pomyślałam, że zrobię Wam w akwariach jeszcze trochę śniegu. Będzie o śniegu, o krewetkach, grubych oszczędnościach i koniach. Zanim zaczniemy, na koniec filmu mam dla Was konkurs z fajnym rozdaniem oraz ważną zapowiedź Q&A, więc upewnijcie się, że subskrybujecie kanał i lecimy. Pewnie zastanawiacie się, co u licha ten piękny koń ma wspólnego z naszymi krewetkami. Czekajcie chwilę. Dokładnie tak, łuska sojowa. To, co w zoologicznym jest sprzedawane w malutkich sreberkach za miliony monet, w rolnictwie jest po prostu paszą dla koni i innych zwierząt hodowlanych. Patrzę na te sklepowe marże i myślę sobie, ludzie, czy oni nas naciągają? Każdy z nas kocha robić zakupy dla swoich krewetek. Ja też, ale warto wiedzieć, za co tak naprawdę płacimy. To wiadro to 18 kg. Wiecie, ile za to zapłaciłam? 55 zł. 55. Zrobiłam dla Was szybkie obliczenia. Mając jedno akwarium i podając jedną granulkę tygodniowo, taki woreczek starczyłby mi na 865 lat. Za porcję 30 gramów płacę niecałe 11 groszy. Gdybyście chcieli kupić te 18 kg w małych paczkach, wydalibyście ponad 16 tysięcy złotych. Kosmos. To jest ten sam produkt. Odpad poprodukcyjny. 100% włókna sojowego. Ale co ważne, to nie jest byle jaka łuska. To pasza dla koni. A koń to nie byle jakie zwierzę, jeżeli chodzi o dietę. To zwierzę o niezwykle wrażliwym układzie pokarmowym. Pasza dla koni musi spełniać restrykcyjne normy czystości. Zero pleśni, zero pestycydów, inaczej zwierzę by się rozchorowało, więc to, co jedzą moje krewetki, to produkt klasy premium. Dlaczego jest tak gigantyczna różnica w cenie? Nie znam się na tym, ale brzmi abstrakcyjnie. Dlaczego warto używać łuski sojowej w hodowli krewetek? Jeżeli mam być szczera, łuska sojowa to mój ulubiony dodatek do krewetkarium i pokarm dla krewetek. Tylko dlaczego one to jedzą? Sama łuska to błonnik, w 90% celuloza. Krewetka by się tym nie najadła, tak samo jak my nie najemy się kartonem. Łuska sojowa, choć w rolnictwie traktowana jako tani produkt uboczny, w krewetkarium staje się zaawansowanym podłożem biologicznym. Pamiętacie moje opowieści o probiotykach i prebiotykach? Łuska sojowa to czysty prebiotyk. Prebiotyk to taka pożywka dla dobrych bakterii. Pre, czyli przed. Coś, co w sprzyjających warunkach określone pożyteczne mikroorganizmy chętnie zasiedlają. W środowisku wodnym te łuski stają się idealną pożywką dla saprotrofów, czyli grzybów i bakterii rozkładających martwą materię organiczną. Kiedy wrzucam łuskę sojową do akwarium, zaczyna dziać się magia. Na powierzchni łuski rozwijają się kolonie pożytecznych bakterii i grzybów. Ten słynny biofilm. I to właśnie ten biofilm, a nie sama łuska, jest tym, co dla krewetek najcenniejsze. To jak zewnętrzny układ trawienny dla krewetek. Trochę jak jelito dla konia, ale nie wewnątrz brzucha, tylko na zewnątrz w akwarium. Krewetki nie trawią celulozy same, ale jedzą te mikroorganizmy, które celulozę rozkładają. Tutaj odbywa się bakteryjna fermentacja włókna. Mikroorganizmy produkują dla krewetek białko i witaminy. Genialne, prawda? Krewetki są detrytożercami. Ich układ pokarmowy jest przystosowany do trawienia biomasy biologicznej. Nasze krewetki to po prostu mali beneficjenci procesów biotechnologicznych. Dzięki wysokiej zawartości błonnika sucha granulka łuski po wrzuceniu do wody gwałtownie zwiększa swoją objętość, nawet kilkukrotnie, co wizualnie przypomina płatki śniegu. Stąd zimowa nazwa. Naukowo oznacza to ogromny wzrost powierzchni właściwej, na której mogą osiedlać się pożyteczne mikroorganizmy. Te mikroorganizmy produkują enzymy, które wstępnie trawią podłoże.
Zmiękczają je, ułatwiając krewetkom, szczególnie młodym, pobieranie energii. Można powiedzieć, że krewetka zjada gotowy zestaw, 2 w 1. Symbiotyk. Pożyteczne mikroorganizmy, czyli probiotyk, wraz z ich prowiantem, prebiotykiem. A jak to wpływa na krewetki? Dostarcza im witamin. Grzybnia porastająca łuskę jest naturalnym źródłem witamin z grupy B oraz aminokwasów, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i przechodzenia wylinek. Jest źródłem białka. Sama celuloza to cukier złożony i dopiero ten biofilm, który na niej wyrasta, bakterie i grzyby, to źródło białek. Wspiera trawienie. Enzymy produkowane przez grzybnię wstępnie rozkładają celulozę, pomagając krewetkom lepiej przyswajać energię z pokarmu, czyli te cukry. Buduje odporność. Zdrowa flora bakteryjna w jelitach krewetki, GALT, odpowiednik układu odpornościowego jelit u ludzi, chroni ją przed patogenami, co przekłada się na mniejszą śmiertelność, zwłaszcza u maluszków. Co jeszcze? Łuski sojowe mają tę unikalną właściwość, że nie wpływają znacząco na parametry wody. To jest celuloza. W przeciwieństwie do wysokobiałkowych pokarmów, łuska sojowa może leżeć w akwarium bardzo długo i nie psuje parametrów wody. Oczywiście i tutaj należy zachować umiar, ale możesz ją podać przed wyjazdem na weekend. Krewetki będą miały stały dostęp do pasieki z biofilmem bez ryzyka skoku amoniaku. Mało tego, pożyteczne mikroorganizmy, które rozwijają się na łuskach sojowych, mają nie tylko korzystny wpływ na organizm krewetek, ale też na czystość wody w akwarium. Kojarzycie te woreczki do akwarium dla krewetek Lubao? To działa podobnie, mimo że ma znacznie prostszy skład. Słuchajcie, mam tego śniegu tyle, że starczy mi na 17 lat zimy w moich akwariach. Dlatego muszę go trochę odśnieżyć. Postanowiłam się z Wami podzielić. I ogłaszam wielkie rozdanie. Zasady są proste. Zbieram pytania do nadchodzącego odcinka Q&A. Sprinterzy, pierwsze osoby, które pod tym filmem zadadzą ciekawe pytanie do Q&A i napiszą, ile mają akwariów, dostaną pakiet od razu. Strategowie, kolejne 2 pakiety polecą do osób, które w ciągu najbliższego miesiąca zadadzą najbardziej kreatywne pytanie. Macie czas pomyśleć. I zadanie specjalne, ostatni pakiet. Kto pierwszy w komentarzu odpowie własnymi słowami na pytanie, co łączy konia i krewetkę w kwestii trawienia, ten zgarnia nagrodę za uważne słuchanie. Piszcie pytania, bo na ich podstawie nagram dla Was odcinek Q&A, w którym ogłoszę zwycięzców. Szczegóły wysyłki i szczegółowy regulamin rozdania znajdziecie w opisie pod filmem. Oczywiście YouTube nie jest sponsorem, sponsorem jestem ja i mój koń. Działajcie, żeby zaśnieżyć akwaria. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i do zobaczenia przy kolejnym baniaku. Cześć!